Czy skuteczny formularz kontaktowy istnieje? Dowiedzmy się. Hej, Piotr Stasiak, Grafitowe Studio. W tym wideo powiem Ci o formularzach kontaktowych, najlepszych metodach ich projektowania, ale przede wszystkim odpowiem Ci na pytanie, czy użytkownicy internetu w ogóle używają jeszcze formularzy kontaktowych, czy być może preferują inne metody kontaktu z firmą. Strona kontaktu obok strony głównej oraz podstrony o firmie jest jedną z najczęściej odwiedzanych podstron każdej firmowej witryny internetowej. No może jeszcze blogi zaliczają więcej odwiedzin. Natomiast każda firma ma swoją własną, ulubioną drogę kontaktu. Na przykład niektóre firmy preferują użycie infolinii, innej formularza, a jeszcze inne preferują czat. Popularnym podejściem i teoretycznie najkorzystniejszym z punktu widzenia użytkownika jest umieszczenie tak wielu form kontaktu na stronie, jak to możliwe. Zatem użytkownicy mają do dyspozycji wówczas formularz, e-mail, numer telefonu, adres, czat z robotem, czat z prawdziwą osobą, forum i social media. Całkiem pokaźny arsenał. Jako użytkownik masz wówczas możliwość wyboru metody kontaktu wedle swoich preferencji, a to zmusza nas do zadania pytania, jakie są Twoje preferencje kontaktu z firmą, kiedy odwiedzasz ich stronę internetową. W 2018 roku Birgitta Runds-Feinbjörnsdottir, projektantka z Islandii, przeprowadziła research, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie nadal używają formularzy kontaktowych. Przepytała 307 osób, z których 73% to były osoby w wieku 26 do 45 lat, czyli współcześnie główna siła nabywcza. Wynik researchu zaskoczył. Pokazał, że prawie 42% respondentów preferuje kontakt przez e-mail. Drugim najpopularniejszym sposobem kontaktu z firmą na stronie był czat z wynikiem 27,5%. Formularz zdobył jedynie 15,5% głosów. Jak się okazało, powodem niskiego wyniku formularzy był brak zaufania do nich. Formularze, które są źle zaprojektowane i nie oferują feedbacku, pozostawiają użytkowników niepewnym, czy wiadomość dotrze do odbiorcy, czy nie. Sukces e-maila jako preferowanej metody kontaktu z firmą pochodzi stąd, że użytkownik, wysyłając e-mail z własnej skrzynki mailowej, ma wgląd w to, co wysłał, gdy zajrzy do wiadomości wysłanych. Ma pełną kontrolę nad tym, co pisze i jakie informacje umieszcza w wiadomości. Może to zrobić w dowolnym momencie i właściwie na dowolnym narzędziu. Stąd aż 67,3% respondentów researchu Birgitty powiedziało, że mając na stronie do wyboru formularz i adres e-mail, wybiorą tę drugą metodę kontaktu. Gdy firma umieszcza swój adres e-mail na stronie kontaktu, ma do wyboru właściwie dwa sposoby umieszczenia tego adresu. Może umieścić adres e-mail jako zwykły tekst, a może zrobić z niego link. W przypadku pierwszym użytkownik, aby wysłać maila, jest zmuszony zaznaczyć, skopiować adres i wkleić go do wybranej aplikacji mailowej. W przypadku, gdy e-mail jest linkiem, wystarczy kliknąć, tudzież tapnąć na telefonie i system utworzy domyślną aplikację mailową. Teoretycznie rozwiązanie drugie jest prostsze i szybsze dla użytkownika, ale tylko teoretycznie. Ponieważ gdy użytkownik na komputerze stacjonarnym lub laptopie korzysta np. z Gmaila w przeglądarce internetowej, a kliknie w link z adresem e-mail, to system operacyjny otworzy mu np. Outlooka na Windowsie lub aplikację mail na Macu. To nie jest dla nich dobre doświadczenie i wręcz opóźnia proces wysłania wiadomości, co zwiększa frustrację i szansę porzucenia strony na rzecz innej. Inaczej jest w sytuacji, gdy użytkownik korzysta z telefonu. Tam zazwyczaj używa aplikacji mailowej i to ona automatycznie otwiera się po kliknięciu w adres e-mail, tworząc przy okazji nową wiadomość. Także dużo łatwiejsze i dużo lepsze doświadczenie. Z drugiej strony, jako właściciel witryny może Ci zależeć na tym, aby utrzymać użytkowników jak najdłużej na swojej stronie. Użytkownik piszący maila do Ciebie ze swojej skrzynki mailowej opuszcza Twoją stronę i prawdopodobnie po wysłaniu wiadomości na nią nie wróci. Jeżeli zatem zależy Ci na utrzymaniu użytkownika w swoim środowisku lub na rejestracji e-maila tego użytkownika w swojej bazie newsletterowej, będziesz stosował formularz kontaktowy. Natomiast ważne jest, aby doświadczenie formularza było jak najprzyjemniejsze.
Niestety, w wielu przypadkach tak nie jest. Użytkownicy badani w researchu powiedzieli, że nie ufają formularzom kontaktowym ze względu na to, że nie wiedzą właściwie, na jaki adres wysyłają wiadomość i kto to odbierze. Nie są pewni, czy wiadomość została właściwie wysłana, czy właściwie nie. Obawiają się, że jeżeli formularz nie działa, to nie będą o tym wiedzieć, bo w przypadku maila otrzymaliby wiadomość zwrotną o braku doręczenia, nie mają możliwości wglądu w wiadomość, którą wysłali, oraz nie mają historii jej wysłania, oraz obawiają się wysłania wiadomości ze środowiska, którego nie znają, a formularz jest takim środowiskiem. Aplikacja mailowa z drugiej strony jest znana, bo skorzystają z niej na co dzień i po prostu jej ufają. Zatem czy skuteczny formularz w ogóle istnieje? Tak i nie, ponieważ formularz to tylko narzędzie kontaktu, a to, która forma kontaktu jest najlepsza, zależy od celu, jaki chcesz osiągnąć oraz jaki użytkownik chce osiągnąć. Jeżeli oczekujesz, żeby klient po prostu wysłał Ci wiadomość, wówczas adres e-mail w zupełności wystarczy. Użytkownicy lubią czaty, jeśli chodzi o szybkie rozwiązanie problemu, zwłaszcza jeśli jest to pomoc techniczna. Sam preferuję czat z doradcą, np. mojego dostawcy internetu czy telefonii komórkowej, zamiast dzwonić na infolinię. Chatboty mogą być pomocne, ale nie da się zaplanować każdej możliwej odpowiedzi, a zdania "przepraszam, nie rozumiem" są bardzo frustrujące dla użytkowników. Jeżeli natomiast Twoim celem jest zbieranie danych do bazy, budowa listy mailingowej lub chcesz przeprowadzić onboarding klienta, na przykład powiedz mi, czego potrzebujesz przed projektem, to wówczas formularz będzie się sprawdzał. Dostosuj formę kontaktu do oczekiwań i swoich potrzeb, a najlepiej zaprezentuj wszystkie możliwe opcje. Możliwość wyboru dla klienta będzie znakiem, że zależy Ci na kontakcie i nie chowasz się za bramką formularza, tylko chcesz z użytkownikiem rozmawiać. I tym pozytywnym akcentem kończąc, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś fajnego i pomocnego. Jeśli uważasz, że ktoś, kogo znasz, Twój klient, kolega, rodzina skorzystają z obejrzenia tego wideo, podaj go dalej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. A tymczasem żegna się Piotr Stasiak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do następnego razu. Na razie. Cześć, cześć.